Cześć! Dzisiaj na naszym kanale wywiad z Barbarą Barczak, autorką książki W międzykulturowym Matrixie. Cześć Basiu. Witaj. Bardzo miło Cię widzieć, bo dla mnie jesteś ekspertką klasy światowej od spraw międzykulturowych. Wszystko, co dotyczy emigracji, mi się wydaje, że to do Ciebie. Wow. Ale proszę Cię, przedstaw się. Jak najbardziej. W ogóle dziękuję za tak piękne słowa. Ja się czuję w ogóle wzruszona. Myślę, że do eksperckiej to jeszcze mi brakuje. Na pewno jest bardzo dużo osób, które się tym zajmuje. Ja zajmuję się międzykulturowością faktycznie długo, bo od ponad 20 lat. Pracuję z ludźmi z całego świata, którzy chcą polepszyć swoje życie, albo z organizacjami, które zatrudniają tych ludzi z kolei, a którzy chcą pracować lepiej albo chcieli pracować lepiej, wydajniej, a przy tym jeszcze czuć się dobrze, nie? Czyli nie być takim chomikiem, tylko praca, ale jeszcze się gdzieś akulturyzować. Także tak, przedstawiam się jako autorka faktycznie tej książki. Książka, powiem Ci, powstała właśnie dlatego, żeby tą wiedzę, którą skondensowałam nie tylko przez lata pracy, ale też przez lata mojego doświadczenia jako osoba, która zmieniła kultury, żeby ją dać ludziom w takiej dostępnej formie, aby się to czytało, abyśmy wszyscy po prostu mogli zacząć myśleć o sobie, ale też o innych inaczej, nie? To ja mam mnóstwo pytań. Super. I postaram się zadawać je po kolei, ale powiedz mi, jak ta książka na przykład może pomóc mi, emigrantce, tak? Która przeprowadziła się, mieszka teraz w Polsce, zmieniła kulturę. Jak ona może mi pomóc? Ja myślę, że ta książka, tak jak teraz odbieram, bo dostaję różne informacje zwrotne od ludzi, którzy już ją mają, że ona porządkuje pewne rzeczy, ale też nadaje znaczenie pewnym rzeczom, ale także daje nazwy do pewnych procesów. I czasami tak to jest, jak się jest migrantem szczególnie, i teraz mówię o sobie, że jest się w tym świecie takim trochę jak taką łódką i ta łódka płynie, a fale są wzburzone i wiesz, często nie wiadomo, o co chodzi, nie ma nazw do rzeczy. Myśli się, że tak jest, że to jest taka kultura, albo że ja w tym wszystkim jestem taka owaka. Mówię cały czas jakby przez swój pryzmat. I myślę, że ta książka to daje po pierwsze ustrukturyzowanie i takie wytchnienie, aha, to ma nazwę, to jest normalne, to jest częścią procesu i ja nie jestem w tym sama, tylko to dotyczy w zasadzie całej migracji, nie? Że jakby to są takie rzeczy, które są nazwane. Ja myślę, że w ogóle taka wiedza, jeżeli na taką dostać pigułkę wiedzy podaną w sposób przystępny, nie korporacyjny, tylko właśnie taki przystępny, zrozumiały, to powoduje, że patrzysz na sytuacje skomplikowane trochę jakby w kinie wtedy, nie? Że jak jesteś w nich, jako, nie? Tej turbulencji, no to jesteś tym statkiem i te fale cię no nie wiem, zasypują czy zalewają, a jak oglądasz coś przez tą lunetę, przez tą kamerę, to jest to jednak film, który widzisz i myślę, że to jest właśnie taki dystans, bo dostajesz nazwy i dostajesz jakby informacje i z tego się robi taki film, który można sobie obejrzeć też pod kątem swoim własnym. Wiesz co, to co teraz mówisz, mi się wydaje, jest po pierwsze mega cenne, a po drugie mega terapeutyczne, dlatego że właśnie osoba, tak jak wiesz, jak osoba chodzi do psychologa właśnie po to, żeby nabrać dystansu, tak i popatrzeć na sytuację jakby z boku, tak? A my, będąc emigrantami, my jesteśmy w tej turbulencji i bardzo trudno nam w ogóle nawet rozszerzyć swoje horyzonty, tak? Patrząc na to troszkę pod innym kątem, prawda? Ja na pewno przeczytam tą książkę. Jak ty zaczęłaś swoją drogę w tym kierunku? W kierunku książki? W kierunku w ogóle tej międzykulturowości w tym zawodzie. Tak, to w ogóle, słuchaj, ta droga międzykulturowa to jest taka, bym powiedziała, nawet nie mój wybór, nie, bo to międzykulturowość to jakby ja muszę wrócić do dzieciństwa. Dzieciństwo było takie, że zostałam
z rodziną wywieziona z Polski do Niemiec. Wiesz, w wieku 8 lat nie masz za dużo do decydowania, po prostu jedziesz i tam się adaptujesz w nowym kraju. I pewnie tak jak u Ciebie, pojawiły się takie pytania, wiesz, kim jestem, skąd jestem, co jest dobre, co jest złe, a jaka powinnam być, nie? Przecież nie mogę być taka, jaka jestem, bo to coś nie pasuje, jakiś zgrzyt Że jestem jest. inna. Totalnie jestem inna, wiesz, zgrzyt totalny, więc to były chyba początki tej całej drogi. Te początki, gdzie, wiesz, pojawiało się dużo pytań, a szczególnie o tożsamość, o przynależność, odmienność. Faktycznie, nie? I te pytania takie poboczne, które jak się mogę dostosować, czy muszę, na ile muszę, czy może ktoś musi, a kiedy da mi ktoś może wytchnienie jakieś, może ja w końcu się mogę zrelaksować, czemu ja cały czas muszę coś robić. Dużo tam jest takiego, wiesz, napięcia, więc z tej drogi jako dziecko stałam się, wiesz, nastolatką, która zaczęła racjonalizować pewne procesy. Stamtąd znalazłam się w świecie międzykulturowym, zaczęłam zgłębiać tajniki, wcale nie takie tajne, ale tajniki tej wiedzy, aby zacząć później pracę, bo okazało się, że to, że jestem wychowana na pograniczu tych dwóch kultur i nie tylko, powoduje, że rozumiem jedną i drugą i potrafię te dwie kultury w jakiś sposób do siebie zbliżyć. Na przykład, no nie wiem, opowiadając o tym, co mogą myśleć jedni, co mogą myśleć drudzy. I okazuje się, że to jest wielkie wow, bo ludzie tacy jak na przykład ludzie, z którymi pracowałam, nie myśleli, że są inne wartości gdzie indziej, że ludzie mają inaczej. W takiej korporacji, nie? Jest taka, nie wiem, Coca-Cola, powiedzmy sobie, co jest tylko przykładem. No i ta Coca-Cola, wiesz, robi ekspansję i tam nikt nie myślał na początku rozwoju Coca-Coli, że gdzieś na innym kontynencie ludzie będą musieli mieć inaczej skonstruowaną misję i wizję tej firmy, żeby ona była w ogóle egzekwowalna. I tak jest też z ludźmi. Wiesz, ja to zauważyłam, jak przyjechałam do Polski. Nagle okazało się, że marketing musi być zupełnie inny. To jest różnica W kulturowa ogóle. mega. Nawet, wiesz co, na przykład teraz nie o marketingu, a takie rzeczy, wiesz, po prostu takie obyczajowe, po prostu na co dzień. W mojej kulturze nie mówi się dzień dobry osobie, której nie znasz. Nie zagaduje się do obcej osoby. Musisz być oficjalnie przedstawiony, żeby móc powiedzieć dzień dobry. I na przykład, jak ja przyjechałam do Polski, wchodzę do windy i wszyscy mówią do mnie dzień dobry. I ja tak, okej. To znaczy ja muszę Tak, jakby już działać nie według swoich tam tak. oprogramowania swojego, tylko muszę dopasować się do miejsca, w którym teraz mieszkam. I właśnie zaczęłam zauważać, że nie pasuje i muszę się dostosować. Duży teraz, temat. tak, i właśnie mi się wydaje, że to jest temat rzeka i przede wszystkim zaczęłam rozumieć, co to znaczy kod kulturowy i jakie on ma ogromne znaczenie. Ma. I na przykład, że ja nie wychowałam się na tych samych bajkach, nie znam wierszyków jakichś, nie oglądałam inne filmy i właśnie, i co z tym robić dalej? I to jest ciekawe, co mówisz, że oglądałaś inne filmy, inne bajki, a to z kolei powoduje, albo może być, rezultatem tego może być, że będziesz wyznawała inne wartości. Bo bajki niosą transfer wartości. Nie? Dlatego o tym mówię, tak. Że Twoje wartości, moje wartości i wartości innych ludzi będą zupełnie różne w zależności od kontekstu kulturowego. I to jest tak ciekawe, jakbyśmy sobie patrzyli na te wartości właśnie w ogóle narodowe, że takie są, nie? Że są wartości, gdzie na przykład jakbyś wzięła parasol i wszystkich na przykład z Polski dała po ten parasol, to moglibyśmy tendencyjnie powiedzieć, że większość Polaków będzie miała wartość A, B, C, D, E. No i oprócz tego są oczywiście jakieś jednostki, ale one być może nie są pod tym parasolem, nie? No i co z tym robić? No bo to jest to pytanie, jak sobie z tym poradzić? No, nie wiem, czy mogę tak odpowiedzieć tym zdaniem, jak sobie poradzić z wartościami, ale myślę, że taką jedną z rzeczy bardzo ważnych to jest praca nad sobą, nie praca nad innymi. Ja tak pokazuję tym palcem, bo my często możemy wpaść w taką pułapkę, ja też widzę, na przykład, bo oni mają inaczej, bo tam jest inaczej. Pytanie, myślę, które sobie powinniśmy wszyscy zadawać, jest jak my mamy. Co ja przynoszę w bagażu,
kim ja jestem w tej sytuacji, jaki jest mój własny kod kulturowy, czyli co uważam za dobre, za złe, co jest dla mnie no-go, co jest przyswajalne, co jest, wiesz, tolerowane. Także kim ja jestem. I wtedy dopiero, wiesz, następuje ten, no nie wiem, możliwość pracy, bo bez tego ani rusz, ani rusz. Czy w tym właśnie jest ta droga do sukcesu, do asymilacji? Czy w ogóle trzeba mówić o asymilacji? Czy... Ja chyba już nie mówię o asymilacji, powiem Ci. Ja chyba mówię o tym, żeby się poznać dobrze. Ja już chyba skończyłam sobie. Miałam takie epizody, że nawet myślałam, że trzeba by się zasymilować i trzeba być jedną z kogoś tam i jedną osobą z jakiejś tam grupy albo wejść w tą grupę, ale to się po prostu nie udaje, bo no, jestem tym, kim jestem, faktycznie, tak w ogóle, nie? Że sobie pomyślałam, no dobrze, no w efekcie końcowym jestem tutaj, ale jestem sobą. Mogę się zmienić do pewnego momentu i nawet trzeba, bo się rozwijamy, to się nie? Zmieniamy oczywiście i pewne rzeczy z nowej kultury, może z polskiej kultury są do Ciebie bliższe, tak jak dla mnie teraz z holenderskiej, które mi bardziej pasują po prostu niż te moje prymarne z Polski. Ale czy ja się muszę stać Holenderką? Myślę, że tędy właśnie nie droga. To jest chyba nie to. A myślałam, że tak. Na początku myślałam, że wiesz, przystosowanie to jest clue, to jest jakby, nie? To, a tak naprawdę nie przystosowanie, tylko jakby takie współtworzenie chyba tej mozaiki kulturowej jest czymś, do czego chyba warto dążyć, nie? Czyli być tą mozaiką, tą kolorową mozaiką, która współtworzy jednak cały ten kulturowy obraz. I być może się różniącą. Być może ten kolor, wiesz, będzie bardziej czerwony, bardziej zielony, będzie widoczny, ale będzie współtworzył cały obraz. Wiesz, to też tak jakby mówisz o mnie. Ja do pewnego momentu bardzo chciałam jakby nauczyć się tego wszystkiego polskiego, tak? I potem nagle zrozumiałam, że mimo, że bardzo się staram, i tak czuję się obcą. Tak. I tak zawsze to będzie za mało, zawsze będę tą obcą. I tak sobie pomyślałam, a może nie trzeba. No, jak już jestem, to jestem. Tak, ale to wiesz, to 10 lat mnie zajęło, 11. Tak, to I jest nagle dużo. teraz przychodzi coś takiego, okej, jestem jaka jestem i może tak, a jak nie, to może nie jest to moje miejsce nadal. Ale powiedz mi, czy są rzeczy, bo teraz nawet jak rozmawiamy, ty coś mówisz i ja tak, o kurczę, to o mnie. Czy to znaczy, że w sumie każda emigracja jest, no wiadomo, to są te okresy, nie tam Są. różowe okulary, Tak, tak. i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ogólnie wszystkich dotyczy mniej więcej ta sama droga? To jest ciekawe. Nie wiem, czy wszystkich dotyczy. Myślę, że bardzo dużo osób się tutaj może podpiąć pod ten pociąg faktycznie. Na pewno te fale są podobne. Na pewno wyjątkiem chyba są osoby, których to nie dotyczy. Wiesz, takie bym powiedziała, jakieś takie komety, które nie do końca są, zadają sobie te pytania albo nie do końca odczuwają te same rzeczy. Ja nawet chyba opisałam to w książce w pewnym momencie, że wydaje mi się, że są to wszyscy, wręcz przeciwnie, gdyby ktoś nie czuł pewnych mechanizmów, to bym wątpiła w zdrowie tej osoby, nie? Że po prostu jakby no jesteś w innym miejscu, masz inne siły pracują, inne czynniki tworzą tę kulturę, w związku z tym także działają na ciebie. Więc jakby nie czuć w tej nowej kulturze tych elementów, no nie wiem, to chyba, nie? O czym to świadczy? Tak naprawdę. No. A powiedz więcej o tych czynnikach. Co wpływa na człowieka? Co przeżywa emigrant? Ja myślę, że emigranci mają mocno pod górkę często, w zależności od tego oczywiście, gdzie relokujesz, nie? Bo jak pojedziesz, myślę sobie na przykład do jakiegoś kraju, gdzie będziesz stawana na piedestale, bo przyniesiesz ze sobą jakąś taką wartość albo jakąś swoją osobą coś przyniesiesz, co będzie ważne, czego tam jeszcze nie ma, to będziesz w innej relacji z tą nową kulturą niż gdy jedziesz do kraju, który
no nie wiem, nie stawiać się na piedestale, bo nie potrzebuje jakby, nie potrzebuje tego czegoś lub tego kogoś. Więc ta książka jest generalnie dla ludzi, którzy faktycznie mają się, chcą sobie polepszyć życie na dobrą sprawę, nie? Więc jak jesteś na piedestale, to może sobie nie chcesz już polepszyć życia w ten sposób, ale to, z czym na przykład ja widzę, że się boryka wielu migrantów, to są emocje. Nie? Bardzo takie bym powiedziała emocje niezagospodarowane, niezaopiekowane i często w wielu przypadkach, jak sobie radzimy z emocjami, otępiamy emocje, żeby nie czuć. Nie? Także, Potwierdzam. no tak, bo to jest zbyt mocne, zbyt dużo, zbyt, wiesz, przebodźcowane tymi emocjami. Więc jak się usypia emocje, no to często są to używki. Często, nie zawsze, nie? Albo idziesz w jakąś drogę jak ten koń, wiesz, w pracę, albo no, w jakiś aspekt wchodzisz totalnie, żeby tylko nie czuć, nie? Bo jest tam, dużo się tam dzieje. Więc ja myślę, że to dotyka migrantów bardzo mocno. Emocje, nie? Takie właśnie nieuporządkowane, niezaopiekowane, niezrozumiane przede wszystkim, a co za tym idzie, nienazwane. Nie? Bo gdyby się tak przyznać, kurczę, na przykład bardzo dużo mam ludzi, z którymi pracuję, którzy są na pograniczu kultur i nigdy jakby nie zdecydowali się być w jednej kulturze. Nie? Na przykład są Polakami, ale pracują w Berlinie. Ty proszę, no i popatrz, jak wygląda ich życie. Są od poniedziałku do piątku w Berlinie, albo może gdzieś nawet jeszcze bardziej na południu, ale w piątek czekają na godzinę 15, żeby wrócić do Polski do domu. I tak trwają w tym rozkroku, nie wiem, 15 lat, 10 lat, tak żyją. Cały czas wracają do tego domu i nawet nie dali szansy, też w związku z emocjami, stworzenia sobie nowego domu w danym nowym kraju, bo tutaj jakby czują, że są jeszcze niezaopiekowani, nie? Także no dużo takich rzeczy, historii, czasami bardzo takich trudnych się pojawia. Także emigracja to nie jest, zresztą wiesz, to nie jest tylko pączek, wiesz, lukrowany na maśle, nie? To jest bardzo trudny proces. Wiesz co, my na kanale prowadzimy właśnie takie, badamy tą emigrację z różnych stron, z różnych przeżyć, z różnymi doświadczeniami i właśnie dużo osób mówi, że to jest na przykład najtrudniejsza lekcja w życiu, że to jest tak duże wyzwanie Jest. i trzeba szukać czegoś, co pomoże ci przetrwać. Na przykład mieliśmy wywiad z Pawłem, dziennikarzem, który pracował na zmywaku. I co on robił? On powiedział, nawet napisał do swoich tam znajomych, kiedy odchodził z pracy, żeby oni pili kawę w kawiarni. Że to jest taka odskocznia, żeby jakby sobie potwierdzić, że jestem jakby człowiekiem, nie? Jeszcze na tym samym, mimo że teraz pracuję na zmywaku, ale kawę piję w kawiarni. Popatrz. No. Tak. To jest rozpoznawalne. Ja myślę, że wielu migrantów z wielkim doświadczeniem i z wielkim bagażem edukacji, emigrując, tak naprawdę nie spotyka się na równi w danym kraju. Czyli na przykład widzisz, będąc jakimś doktorem nauk, wyjeżdżam do Niemiec, czy wyjeżdżam do Holandii, czy wyjeżdżam do Azji, czy do Brazylii, czy w zależności od kraju, do którego wyjeżdżam, nie spotykam, wiesz, rzeczywistości na tym samym poziomie. Myślę, że większość właśnie, szczególnie migracja zarobkowa, musi spaść i musi pracować na to, żeby gdzieś tutaj dojść i często nie jest to ten sam, wiesz, level, ta sama wartość. Także jakby dają z siebie więcej, pracują ciężej, pokazują więcej, pokazują, jakimi są dobrymi ludźmi i tak dalej, wykańczają się więcej, nie? Żeby tylko dobić do tego jestestwa, do tego, wiesz, momentu, który reprezentowali, gdy na przykład wyjeżdżali. I to jest, mi też to powiedziano, powiem Ci, jak się przeprowadziłam do Holandii, to był taki moment, chodziłam do szkoły na holenderski i miałam taką bardzo fajną nauczycielkę, zresztą mam dobrą wenę do nauczycielek, dobre koneksje. I ta nauczycielka, ona się mnie pyta, co ja robię. Ja mówiłam, że robię szkolenia międzykulturowe i robię też taki coaching, który nie był tak naprawdę coachingiem, tylko bardziej taką rozmową wspierającą. I
I ona się mnie pytała, jak ja chcę pracować. Mówię, że mam własną działalność, zawsze miałam własną firmę i że miałam takie marzenie, żeby pracować z Holendrami w Holandii. Żeby nie pracować już w tym gronie międzynarodowym. Jakoś tak sobie wtedy to wymarzyłam. I ciężko mi jest, powiedziałam do niej, że nie mam w ogóle jakoś dojść do tych Holendrów, nie? I ta babeczka, pamiętam, wtedy mi powiedziała, tak, to nie będziesz miała długo dojścia, dlatego że zwykle migranci, ona pracowała, nas miała w grupie, muszą zaczynać zupełnie gdzie indziej, a ja wówczas jeszcze w tej szkole musiałam mieć praktyki, słuchaj. Więc takie praktyki miałam, pomogła mi koleżanki i miałam praktyki z dziewczyną Holenderką, która miała taką samą firmę jak ja, która też robiła szkolenia, nie takie międzykulturowe, ale ona była bardzo ciekawa moich szkoleń. Ale ona chciała ode mnie wszystkie informacje. Ja dałam się tych informacji dawać, pamiętam. To bo mówię, Boże, jak ja jestem tu, a ona jest tu, nie na tym rynku, to jak ja jej pokażę wszystko to, co wiem, no to ja w życiu nie będę tu, tylko ona będzie tu jeszcze bardziej. Więc miałam takie obiekcje, takie w ogóle pytania, takie obawy. No i myślę, że jest z tym po prostu wszyscy gdzieś tam mniej lub więcej bijemy. A poza tym, oprócz tego, co jest takie rzeczywiste, fizyczne, czyli ta dyskrepancja, nie, ta różnica, to jest jeszcze to, jak czujemy, co czujemy, nie? Czy czujemy się lepsi, czy gorsi, czy to już jest wewnętrzna praca, nie? Czy pochodzimy z kraju, który ma na przykład, bym powiedziała, jakiś tam, nie wiem, syndrom typu, że ludzie czują się lepsi względem wschodu czy zachodu i tak dalej. Czy pochodzimy z takiego kraju, na przykład, gdzie się czują ludzie generalnie lepsi, bo kiedyś byli jakąś siłą wielką, która tam opanowywała inne kraje, nie? No to jest niesamowite w ogóle, tam jest dużo wymiarów. Tak, a powiedz, co ty myślisz o tej drugiej stronie, przyjmującej, o tych relacjach z emigrantami i na ile to jest ważne? To znaczy, pytasz o to, jacy powinni być przyjmujący, czy... W ogóle, nie to, że jacy powinni być, tylko w ogóle co to za relacja, na ile ona jest, na ile, wiesz, jakby, bo czasami jest tak, że ten emigrant jest przyjmowany na poziomie, nie wiem, ogólnie towarzyskim, Tak. a czasami na poziomie państwowym, a czasami, wiesz, jakby na ile ta druga strona jest ważna? Czy tylko ja mam na przykład jako emigrantka starać się, wiesz, A, tutaj jesteśmy, wiesz, teraz jakby rozumiem. gdzie to jest? Gdzie jest moja odpowiedzialność w sukcesie tego jakby wspólnego dobra, o Tak. tak uważam, czy... e, To jest w ogóle ciekawe, fajnie zadałaś to pytanie, powiem Ci, aż tak, że aż mi się zapaliły pewne lampki, bo nigdy chyba tak nie miałam zadanego pytania. Nie wiem, jak jest. Wręcz przeciwnie, nie wiem, kto powinien mieć odpowiedzialność. Patrzę na tym narodowym, na tym państwowym poziomie. Indywidualnie mogę powiedzieć, że na pewno dużo zależy od tego, jaki masz cel, jaki Ci przyświeca cel. Bo jeżeli masz cel na przykład, tak jak ja, nie, dostać pracę, w sensie takim dostać projekt, który chcesz robić, bo masz fajną firmę, która to wykona, no to myślę, że to będzie w mojej gestii, żeby się tam dostać, więc będę starała się, nie, wykonać odpowiednie kroki, żeby zostać sama ten projekt. I teraz na poziomie państwowym, w gestii państwa, tak naprawdę, wydaje mi się, jest, aby ludzie, którzy przyjeżdżają, czuli się komfortowo, żeby byli tą siłą, nie, która napędza i gospodarkę, i nie tylko gospodarkę, bo mówimy także o, wiesz, o sprawach socjalnych, mówimy o well-being, o jakimś samopoczuciu. Także myślę, że to jest z dwóch stron. Wręcz przeciwnie, chyba tak naprawdę na poziomie, teraz tak myślę, może na poziomie narodowym to jest wręcz obowiązek tak jakby państwa, nie? stworzyć jakiś system, tak, integracji, Tak. możliwości. No to wiadomo, tak, ale jakby, że wiesz, bo nie wiem, jaką ty przeszłaś drogę w momencie, kiedy, bo ty zmieniłaś państwo też w takim okresie, kiedy to nie było aż o tak łatwo, nie? Tam... Nie było. I nie było żadnej pomocy. No właśnie, tu nawet nie chodzi o pomoc. Wiesz co, ja tak ogólnie, też jak przyjechałam do Polski, to w sumie się cieszę, że nie miałam ani statusu uchodźcy tam, bo to był 2014 rok, że jakby musiałam
pewne kroki jakby wykonać, co mi też w sumie pomogło, tak? No chcesz żyć dobrze, no to musisz zarabiać, musisz być kreatywnym tam i chcesz mieć kartę pobytu, musisz spełnić wszystkie warunki, żeby było wszystko czysto i okej. Chodzi mi o co innego. Jakby wiadomo, że państwo stwarza jakiś system, gdzie dobrze, to musisz taki dokument dostarczyć, to mieć, okej. Tylko w pewnym momencie okazuje się, że cokolwiek zrobisz i tak jakby jest coś takiego, że jesteś o level niżej albo wiesz, i ja to sobie myślę, czy to jest moja percepcja, taka trauma emigranta, że ja nigdy nie będę wystarczającą, bo na przykład wszyscy zadają mi pytanie, czy czujesz się Polką? A na przykład jak robimy film o Polakach za granicą, którzy mówią, że tam mieszkam przez 30 lat we Francji i czuję się Polakiem, to jest dobrze. Ale na przykład jak ktoś przyjeżdża do Polski i nie czuje się Polakiem po jakimś czasie, to jest źle. Wiesz, i bardzo ciekawi mnie temat właśnie takiej relacji tej ze stroną przyjmującą i stroną przejeżdżającą, tak? Jakie to są relacje? Jak to, wiesz, tak... Kurczę, to jest, naprawdę są takie ważne pytania, ale to są takie pytania, które ciężko położyć palec na, jakby ciężko to złapać, nie? Jakby myślę sobie, że jak przyjeżdżasz do jakiegoś kraju generalnie, to zawsze jesteś tą outer group, tą osobą, która przyjeżdża. No nie ma innego wyjścia i zawsze jesteś gdzieś postawiona na tak zwany wizus. Czy to faktycznie tak jest? Pewnie tak. Do jakiego stopnia? Myślę, że ten stopień jest wewnątrz nas i on jest często, duży, większy niż faktycznie jest. To tak faktycznie mi się wydaje. Natomiast jest jakaś taka siła przyciągania, jest taka jakaś siła, która, wiesz, jak jesteś na emigracji, mówisz, że się ciągle jeszcze czuję na przykład Polakiem, nie, po 30 latach, jest tam jakaś taka duma, jakaś siła, nie wiem, jakiegoś przywiązania, wiesz, jakieś takie serce, że jeszcze ta Polska gdzieś tam trwa. Myślę, że to rzeczywiście jest inaczej, długoterminowo i krótkoterminowo. Myślę, że Polska jest taka też bardzo specyficzna, bo ma bardzo dużo serca, właśnie takiego jakiegoś narodowego, czegoś, co czyni Polaków Polakami, ta wspólna historia, nie? I ta miłość do historii, wiesz? Miłość do przeszłości też, nie? Do historii, bo Polacy są znani z tego, że tak naprawdę patrzą na przyszłość poprzez przeszłość, jakby, nie? Tak. Cały czas się wraca do tej przeszłości, coś tam się mówi, cały czas mamy ten, wiesz, zlepek, pomagamy sobie, gdy jest ciężko, nie? Ale gdy nie jest ciężko, sobie nie pomagamy. Rozumiesz? Więc myślę, że tak też patrzą trochę na obcokrajowców, nie? Patrzymy. Bo ja też przecież jestem z Polski. No. Ale tak, czas na pewno, dystans na pewno fizyczny robi dużo i na pewno łatwiej się mówi o emigracji, gdy się, wiesz, nie jest blisko emigracji, nie? Gdy jest się daleko. O, to pięknie powiedziane. A jak wygląda ten dialog międzykulturowy, na przykład w rodzinie? Ojej. W rodzinach jest różnie. W rodzinach jest skomplikowane, to są skomplikowane case'y tak naprawdę, przypadki, bo zależy o jakich rodzinach mówimy. Na przykład ja mam taką tendencję do pracy też z dziećmi z rodzin, nie? Bo że mamy z jednego kraju, tatę z drugiego, jakieś dziecko z jednego, z drugiego i tu się pojawia ten zlepek międzykulturowy, bo teraz tak, pojawiają się takie pytania krytyczne dla rodziny, nie? Dla tego, jak ta rodzina funkcjonuje. Na przykład, jakie wartości mamy w tej rodzinie, czyli jakie przynosi mama, jakie ty masz, nie? Jakie ja mam, jakie ktoś tam ma. I teraz według jakich wartości wychowujemy nasze dziecko. I teraz dalej, nie? Jest jeszcze kwestia języka, problem. Czyli co, jedna osoba mówi w jednym języku, druga w drugim, dziecko w trzecim, czyli jest dzieckiem trzeciej kultury. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo teraz jeszcze jest szkoła. Więc teraz pojawiają się takie pytania, dobra, czy wartości, które my tutaj mamy w rodzinie, już mamy je obgadane powiedzmy, czy to są wartości, które są w szkole? Nie? Bo na przykład
powiedzmy sobie taka rodzina, powiedzmy no jakoś polska, albo polsko, nie wiem, hiszpańska, mieszkająca w Niemczech albo w Holandii. Albo jeszcze jakaś marokańsko, no jakakolwiek, słuchajcie. W domu możemy mówić o tym, że na przykład, dobra, jesteśmy serdeczni, jesteśmy hojni, jesteśmy gościnni i tak dalej. I na przykład, no nie wiem, dajemy sobie czas na różne rzeczy. Idziesz do szkoły, a w szkole ci mówią, no nie ma czasu, nie? Masz mówić bezpośrednio, nie możesz być uprzejma, jakoś, musisz mówić bezpośrednio, szybko. No i to dziecko tak, w jednej rodzinie jest, z jednej strony jest uczone szybkości, bezpośredności, ale wraca do domu i musi być miłe, uprzejme i dawać sobie innym czas. Czyli na przykład nie dyskutować z rodzicami, nie mówić, że nie masz racji, mama, tylko gdzieś tam słuchać, nie? A tutaj musi powiedzieć nauczycielowi nie zgadzam się. Popatrz, jakie rozdwojenie jaźni. I te dzieci szczególnie, one są jakieś takie bliskie mojemu sercu, bo ja tak właśnie miałam. I ci rodzice w związku z tym też, bo moi rodzice tak mieli. Więc stąd takie, widzisz, kompleksy i problemy rodzinne. Także te wartości, to jak komunikujemy też między sobą, co wyznajemy, czy krzyczymy w domu w ogóle, to też się okazuje dużym tematem, nie? A co się dzieje z człowiekiem w tej sytuacji, kiedy na przykład albo tu jest jedno środowisko, tu gdzieś drugie, człowiek jest w rozkroku, to Jest, dziecko, na przykład jest. szkoła, dom, tak? Tak. Albo na przykład, nie wiem, dorosła osoba, która pracuje w Niemczech i jeździ do domu. I co, to ma w pociągu jakiś przełącznik tak przełączyć Ciekawe, się? nie? Co się dzieje z psychiką, z osobowością? Ja myślę, że się bardzo rozwija. Mam taką nadzieję, że wszyscy się rozwijamy, z takim, wiesz, wzbogacamy swoje modele kulturowe. Tak jak sobie myślę teraz o tym polsko-niemieckim pociągu, że jedziesz do domu, do tego domu, do którego jedziesz co tydzień, w piątek i jak przekraczasz granicę albo już wiesz, że jesteś w domu, to z tego plecaka twojego takiego, wiesz, metaforycznego wyciągasz to, co w tej Polsce się przydaje, czyli nie, jesteś taki, wiesz, jak to działa. Tak. Ale wsiadasz do pociągu do tego Berlina, czy do Frankfurtu, czy gdziekolwiek jedziesz, już wiesz, aha, dobra, no to teraz ten plecak trzeba zapakować to, co tam było i wyciągnąć z tego plecaka w Niemczech inne rzeczy, bezpośredniość, tak, czas i tak dalej, nie? Także jest przestawianie się. Czy to jest na przykład coś, co można nazwać, wiesz, jakimś takim nie zasobem, tylko bardziej zamknięciem, no bo nie, to jest inna sprawa. Myślę, że to jest też indywidualne, jak bardzo się rozwijamy, jak bardzo sobie pozwalamy na wzrost, a jak bardzo uważamy to za coś, co nas, wiesz, zamyka. Ale zobacz, takie przecież reakcje bardzo często są już na poziomie automatycznym. To jak reagujemy tam, czy na przykład mówimy do nauczycielki jak to dziecko, nie? Czy mówimy nie, czy jednak robimy tak jak w rodzinie, prawda? To znaczy, że taka osoba, która jest w tym rozkroku, to ona jakby de facto zawsze musi być poza tym automatyzmem, to znaczy bardziej jakby tu i teraz świadoma, ale w tym samym czasie w napięciu. Myślę, że masz rację, tak. Myślę, że tak jest, że w ogóle w takich aspektach jest dużo więcej, bardzo dużo więcej napięcia i takiej uwagi, nie? I tych wszystkich pytań, które się z tym wiążą, typu jak teraz powinno być, gdzie jestem i być może to jest nawet podświadome, wypracowane, ale zdecydowanie jakby tam ten cały układ nerwowy chyba pracuje inaczej, wiesz? Jestem o tym przekonana. Zresztą dużo się mówi o napięciu wśród migrantów, o wypaleniu, o zmęczeniu, o nieczerpaniu z życia. Na przykład tutaj w Holandii dużo się mówi o work-life balance, nie? To jest jedna z wartości, czyli zrównoważone życie. I teraz powiedz Polakowi, żeby miał zrównoważone życie, wiesz, który na przykład jest w jakimś tam stanie przetrwania, bo wiesz, bo nie wie jak sobie poradzić, nie wie jak mieć ten work-life balance, jak ten świadomy balans sobie wypracować, no bo nikt mu nie powiedział, czym się kieruje, wiesz, wartość holenderska, nie? Albo co to w ogóle znaczy work-life balance. No to właśnie jak Ty mówiłaś o tym, że ktoś zaczyna tu, a ktoś już jest tu, prawda? Ma stresa. Tak, i na przykład ktoś już ma mieszkanie, a ktoś musi na to mieszkanie jeszcze zarobić i cały czas wynajmować i to zupełnie inna odpowiedzialność i dążenie do czegoś takiego. Powiem Ci jeszcze teraz, jesteś przy tym mieszkaniu, to jest bardzo ciekawy temat.
I może się okazać, że właśnie to mieszkanie to jest mega fajny temat, dlatego że w niektórych krajach posiadanie mieszkania to jest jakby naturalne dążenie do posiadania czegoś, nie? Że jakby chcesz mieć to mieszkanie, to ci daje pewność. Taka jest norma kulturowa, że jak nie masz mieszkania, to w sumie jest dziwnie. Czemu wynajmujesz? Ale w wielu krajach mieszkanie posiadania jest po prostu bez sensu. I w ogóle się ludzie dziwią, czemu ty chcesz kupić mieszkanie, po co? I teraz sobie pomyślałam o tym właśnie, cały czas mówimy o tym Polaku albo tej Polce, że można by być w takiej Holandii i dążyć do posiadania domu, mieszkania i tak dalej, w ogóle bez sensu, bo nie ma tutaj takiej potrzeby. Czyli ty chcesz uzyskać status w zupełnie inny sposób, niż on jest okazywany w Holandii. Na przykład, nie? Czyli status, ale słowa te same, ale okazywanie i rozumienie, co się pod tym kryje, są zupełnie różne. Nie? Mhm. Wiesz, albo Tak. nie? Na przykład work-life balance. Dobrze, to ja się zbalansuję, sobie teraz szczelę piwko, nie? I oglądam Netflixa. No na przykład. To może być jedna kultura. A druga kultura pod work-life balance może rozumieć, ja zamykam laptopa o 2:00 w piątek i nie mam mnie do poniedziałku do 10:00. Jestem nieosiągalna. I wiesz, to jakby to, co się kryje pod tym nazewnictwem, to jest ciekawe. To jest dla nas ciekawe, nie? Że co tam w ogóle, gdzie jest, co tam jest, wiesz, nie schowane. Co z tego nazewnictwa opisałaś w książce? Wszystko, co tylko mogłam, tak naprawdę, tak, aby się dobrze czytało. Książka ma takie zadanie, miała mieć od samego początku. Moja myśl przyświecająca mi przy tej książce to była taka. Ma się bardzo łatwo czytać, bo to było dla mnie wymiarem tego, że każdy, kto po nią sięgnie, czy w metrze, czy w tramwaju, czy nie wiem, w hotelu, czy gdziekolwiek, będzie mógł bezpośrednio czytać i nie będzie musiał się zastanawiać, o co chodzi, nie? Także starałam się uwzględnić tam wszystko, co będzie wartościowe do tego, aby powiedzieć kilka razy, aha, teraz rozumiem i teraz wiem, co mogę zrobić, żeby dla siebie samej się poczuć lepiej. Ale czy ta książka może w jakiś sposób pomóc tej drugiej stronie? Może. Wiem. Może też zobaczyć, z jakimi na przykład problemami, ale nie tylko problemami, wyzwaniami, albo w ogóle z jakimi tematami, teraz nazwę to, borykają się ludzie, którzy nie przyjeżdżają albo zmieniają kulturę, ale nie tylko to, z jakimi tematami mają do czynienia. I to są często tematy, zagadnienia, słowa, ale też procesy, o których osoby, które żyją w jednym miejscu i przyjmują ludzi tylko, nie są takim odbiorcami tej odmienności, o której nie mają pojęcia. O tych rzeczach, które się dzieją właśnie w nas, o tych pytaniach, które mamy. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, co tam się dzieje. Ten matryks, nie? Wewnętrzny, osoby, która migruje, to jakie ma pytania siedząc naprzeciwko osoby, która żyje od dawien dawna w tym kraju, od samego początku, to są dwa światy. Tego się nie rozumie, gdy się o tym nie mówi. To nie przychodzi naturalnie. To nie jest z mlekiem matki wyssane, nie? A potrzebujemy, myślę sobie, Elena, międzykulturowości wszyscy. Bo jeżeli mamy takie kraje, gdzie się mówi, ale nie, bo my jesteśmy homogeniczni i my nie mamy w ogóle dużego napływu, albo nie chcemy na przykład dużego napływu, to nie ma to w ogóle sensu. Tego się nie da powstrzymać. To jest globalizacja. I nawet gdy, wiesz, jesteś osobą, która żyje w Polsce czy w Indiach od samego początku do teraz, to i tak twój sąsiad, partner twojej sąsiadki, dziecko twojego, nie wiem, sąsiada, ktoś będzie pochodził, nie, z tego Matrixa i ty wtedy będziesz wiedziała, o co chodzi. I jak też tej osobie, może nawet nie, że pomóc, ale jak ją przyjąć, nie? Jak funkcjonować Tak. razem, tak? Tak. Ale też jak dać jej szansę, albo gdzie są te obawy, właśnie ty, wiesz, nie? Wtedy tak jakby można też celowo sięgnąć trochę i powiedzieć, hej, no sorry, no ale tam nie musisz być. Chodźże tutaj, wiesz. Albo też może nawet przestać się bać tej osoby, Można, tak? bo odmienność, masz rację, odmienność jest straszna dla osób, tak, które... bo jest nieznana. Tak, no, to się też nazywa strangeness, otherness, to jest inność, odmienność, nie? Czyli Tak. to, czego nie znamy, a to, czego nie znamy, to jest dla nas straszne, no przecież
nie? To jest w ogóle życie, to grożenie życia Tak, na niebezpieczne. głębokim poziomie. No. I co ty robisz w swojej pracy pomiędzy kulturami? No to zależy której. No bo jak się, wiesz, masz własną firmę, to robisz różne zlecenia, ale zwykle są to zlecenia międzykulturowe. Na przykład takie szkolenie, mogę Ci powiedzieć, jak wygląda, bo to jest dość ciekawe. Często są to szkolenia organizowane przez firmy, które za to płacą. To znaczy, jeśli firma ma środowisko... Każda ma teraz, nie? Że Tak. I żeby na przykład widzą jakiś problem w zespole. Są często zespoły, które muszą być wydajne, no bo firma ma zadanie, żeby generować zyski. Gdy nie generuje wystarczających zysków, no to się zastanawiają wtedy ludzie, dlaczego nie? No dobra, gdy maszyna jakaś tam nie działa, to wiadomo, ale często tą maszyną są zespoły, bo ludzie nie działają tak, jak powinni. Są niewydajni albo nie aż tak bardzo wydajni, czyli nie potrafią się komunikować, mają jakieś dziwne niesnaski, nie chcą ze sobą współpracować, inaczej spędzają czas wolny, nie spędzają czasu wolnego wspólnie, słuchaj, zamykają laptopy o 2 w piątek, podczas gdy inni siedzą tam do 22. To są takie rzeczy na przykład, którymi się trzeba zaopiekować. Więc taki trener międzykulturowy, w zależności od tego, jaki jest tam taki podtytuł, nie? Bo to może być komunikacja, może być mediacja, różne rzeczy, to jakby wchodzi i przeprowadza ludzi przez taki proces bycia ze sobą, on jest nawigowany, po którym i w trakcie którego osoby, które są w tym procesie mówią, aha, a to ta Elena jest, to ona jest taka, ona tak ma i to nie chodzi o mnie, że ona na przykład mnie nie lubi, albo że mnie lubi, albo coś, tylko to jest w ogóle inny program kulturowy, czyli jakby dochodzimy do takiego miejsca, gdzie ludzie po prostu stają się ze sobą blisko i mogą zacząć ze sobą rozmawiać bez tej, nie? A na przykład, bo my z Waldkiem, z mężem, jesteśmy takim związkiem międzykulturowym, Super. tak? Ty też masz męża jakby z innej Tak. kultury, tak? I Tak. czy taki trener międzykulturowy w takich związkach też ma coś do zrobienia? Zdecydowanie. Wtedy to już w ogóle się chyba wchodzi na zupełnie taki counseling, trochę bardziej jak terapeutyczny, raczej tego nie robię. Na przykład takie rzeczy możemy sobie przepracowywać w związkach, wiesz, z osobami spoza związków, to jest fajne, tak naprawdę też ciekawe. Ale to, co na przykład robię z moim mężem, to często sobie robimy wartości albo jakieś takie rozmowy międzykulturowe, jak ty masz, jak ja mam, albo często narzekam na coś, wtedy on się, wiesz, reflektuje i mówi, aha, faktycznie, nie pomyślałam o tym. Także jest bardzo dużo w związkach. Są takie rzeczy jak pieniądze, jak okazywać miłość, czy oczekujesz kwiatów, czy oczekujesz być adorowaną, czy adorowanym, czy jest równouprawnienie, czyli ktoś komuś otwiera drzwi, czy w ogóle jest to, wiesz, lepiej nie. Wszystko w związku jest mega kulturowe w sumie, nie? Czy otwarcie mówicie, rozmawiacie o pewnych tematach, czy trzeba przygotować scenerię do czegoś, trzeba ludzi wcześniej wymasować mentalnie, czy w ogóle, wiesz, mówisz prosto z mostu. No przecież to są tak ważne rzeczy w związkach, nie? Ja zresztą chyba napisałam w tej książce jeden z takich przypadków związkowych. Początek mojego partnerstwa z moim mężem i byliśmy na pierwszej, drugiej randce i chyba na jednej z pierwszych randek naprawdę mój mąż się zapytał mnie o mój status finansowy. I to jest, teraz o tym mówię i jakby mniej więcej naturalnie, ale ja pamiętam, Eleno, jak on się mnie zapytał, czy ja mam jakieś kredyty i to tak zapytało, nie tam, Basia, to co, porozmawiamy sobie o kredytach, ale słuchaj, jaka jest twoja finansowa sytuacja? Masz tam jakieś kredyty? Druga, trzecia, czwarta randka, nie wiem. No nie wiedziałam, gdzie to dać. I chyba było mi wstyd, że takie pytanie mi zadano, bo nie wiedziałam po prostu na nie odpowiedzieć. Mówię, czemu w ogóle, co to za pytanie, nie? Skąd ono się bierze? I czy płacą alimenty, też takie jakieś rzeczy. I wiesz, długo nie rozumiałam, czułam się zażenowana do tego, że o pieniądzach w mojej kulturze się tak nie rozmawia, aż tak. I takie pytania bezpośrednio też nie. A dla niego to było naturalne, bo to jest po prostu pytanie, nie ma nic wspólnego z nim, to jest tylko coś, co zwerbalizował, a chciał sprawdzić, później się dowiedziałam, jak będziemy randkować dalej i czy w ogóle będziemy, nie? Czy on jest tu, a ja jestem tu, czy ja jestem tu, a on jest tu, też pod finansowym, czy jesteśmy gdzieś tam w balansie. No.
nigdy w życiu nikt mnie wcześniej nie zapytał bardzo romantycznie, słuchaj, a ile tam masz kredytów, nie, do spłacenia? O co chodzi, nie? Wszystko, co ty mówisz, to jest tak mega ciekawe, że To trzeba są- serial robić, No bo to są rozumiesz? twoje tematy też, więc Tak. na pewno myślę, że rezonują. Mam taką nadzieję, bo ja też czuję, że mamy dużo wspólnego właśnie przez tą podróż ponadgraniczną, nie? Tak. Czy ten tranzyt, który zrobiłyśmy i tam się z automatu pojawiają takie siostrzane konstrukty, że będziemy, jak będziesz ty mówić, ja na pewno zidentyfikuję się co najmniej z 80% tych systemów, w których się znalazłaś. Może nie sytuacji takiej 1 do 1, ale systemów na pewno. Tak, ale wiesz co, ja zauważyłam teraz, też podczas naszych rozmów z innymi emigrantami, że właśnie ta droga jest podobna, ta przemiana jest podobna, tak? I że bardzo często, szczególnie ludzie, którzy wracają na przykład do własnego kraju po iluś latach, szukają towarzystwa osób po przejściach emigracyjnych, nawet lepiej się odnajdują w towarzystwie właśnie międzykulturowym, Tak. towarzystwie obcokrajowców, co dla mnie jest zaskakujące. Tak jak wiesz, nieraz na kanale piszą jakieś tam negatywne komentarze pod tytułem "Wracaj na Ukrainę". Ojej, tak? W życiu nie, bo ja już nie jestem, Tak. wiesz, też cel mój był wyjechać na zawsze, nie tam zarobkowa emigracja jakaś, ale ogólnie ja nie wyobrażam sobie, że, bo ja jestem innym człowiekiem i widzę, że na przykład Polacy, którzy wracają, nie mogą odnaleźć się w towarzystwie polskim, co dla mnie jest zaskakującym, tak? I z tej strony to ja dopiero zaczynam odkrywać te procesy, że jakby wolą towarzystwo ludzi z podobnymi, tak jak ty mówisz, z podobnym systemem, tak? Tak. Że byliśmy w tym samym systemie i jakby przeszliśmy podobną drogę, więc możemy siebie zrozumieć. Tak, i rozmawiamy tym samym kodem, więc mamy podobne jakby postrzeganie sytuacji, podobne może nawet nie, że problemy, ale wyzwania być może z readaptacją, nie? Tak. Jakby możemy sobie ponarzekać za te same rzeczy. Nie możesz ponarzekać z osobą, która nigdy nie wyjeżdżała, bo narzekasz na coś, na co ta osoba nie ma wrażliwości, nie? A poza tym powiem Ci, śledzę trochę takich właśnie grup emigracyjnych i powroty i tak dalej. I jest taka romantyzacja Polski przez wielu Polaków za granicą, że o, jak wrócę do siebie, to wrócę do tego, wiesz, do takiego sielankowego stanu, że będę na ten kruchy chleb od piekarza i popijała to kwaśnym mlekiem, taka, nie, te pola i te lasy. Jest to taki romantyzm, mówiłyśmy o tym na początku pod kątem tej osoby, która tam 30 lat we Francji była. Ja myślę, że te powroty właśnie i to szukanie tych ludzi podobnych do siebie jest bardzo mocno uwarunkowane tym, że te osoby, które są w tym kraju, które nie wyjechały, po prostu one no, nie rozumieją. Wiesz, też jak dobierasz sobie przyjaciół, czy szukasz znajomych, no przecież musicie mieć coś wspólnego. Musimy mieć coś wspólnego z tymi ludźmi. Coś nas musi łączyć. I te emocje, które się przechodzi przez emigrację, ja myślę, że jest trochę takie jak trening interpersonalny, nie? Że tam jak jesteś na treningu interpersonalnym, to się uzewnętrzniasz, już pokazujesz siebie od najlepszej do najgorszej strony, przechodzisz, czołgasz się przez to metaforyczne błoto, żeby wyjść później, wiesz, olśnionym nową osobą. I my przez to przechodzimy, przez ten interpersonalny challenge naszego życia, nie? I po drugiej stronie popatrz z tyłu, o, była droga, przeszłaś, to teraz możemy pogadać, bo wiemy, o co chodzi, bo nie było łatwo, znamy te same, wiesz, Tak. te same płotki biegłyśmy, nie? Tak, ten Armagedon. Tak. Jaką poradę mogłabyś dać emigrantom, Polakom? Polakom na emigracji Tak. dać sobie szansę zaistnieć w danym kraju, zaistnieć w sensie takim w pełni uzurpować sobie prawo do tego, co daje ta kultura, czyli na przykład oprócz tej pracy i tego zarabiania, co wiem, że jest bardzo ważne, ale też pójść na wybory, dać się poznać innych,
dołączyć do jakiegoś klubu sportowego. Wiesz, takie rzeczy, na które trzeba się wystawić, zaryzykować, nie? Dojść do jakiegoś klubu szydełkowania, no cokolwiek jest twoim hobby, wyjdź poza strefę komfortu. I tak już jesteś poza strefą, więc nie ma co tam, nie? Jeszcze bardziej, czyli nie tylko z Polakami, ale też taka, myślę sobie, możliwość zaistnienia w nowej kulturze. Cały czas myślę o tym pociągu polsko-niemieckim, bo to taki mocny temat jest jakiś dla mnie, żeby w tych Niemczech na ten weekend zostać. Ale nie przed tym Netflixem, nie tylko pójść na przykład, nie wiem, do jakiegoś baru, posiedzieć, poglądać Niemców, zapytać się coś tych Niemców, zapytać się, co oni w ogóle robią na co dzień. Czyli tak, no chyba wyjść bardziej, nie? Wyjść. Powiedziałabym, że do ludzi, ale to nieprawda, bo można wyjść gdziekolwiek, nawet nie do ludzi. Ale nie wracać do tego domu, który już nie jest domem, a który nam się wydaje, że jest domem. Bo teraz jak wiesz, że Polska przyjęła bardzo dużo emigrantów, tak? Tak. Z Ukrainy, z Białorusi i z innych krajów. Co podpowiesz tym Polakom, którzy przyjmują te nowe narody, żeby im ułatwić, Żeby Polakom ułatwić również. ułatwić, tak. To tak, chyba przede wszystkim pytać i rozmawiać, bo myślę sobie, że to, co się dzieje w bardzo wielu państwach, nie tylko w Polsce, ale wszędzie w zasadzie, to jest takie przyjmowanie, takie, wiesz, takie myślenie. A myślenie zwykle jest stereotypowe, bo coś tam wiemy, ale nie wszystko wiemy, ale coś tam słyszeliśmy, a ktoś coś powiedział, bo miał wujka, ciocię, albo kuzyna, albo jakąś osobę, która coś tam przeżyła i przyniosła historię i teraz wszyscy tą historią żyjemy, która już w ogóle jest nieaktualna. Więc myślę, że na poziomie narodowym nawet nie ma co rozmawiać, jacy wy jesteście, albo jacy my jesteśmy, ale chyba rozmawiać na poziomie indywidualnym, czyli na przykład kim jest mój sąsiad, nie? Czyli kim jest moja sąsiadka, skąd ona jest w ogóle, co tam się je, a jak długo tu jesteś, wiesz, no nie wiem, może faktycznie to takie pytanie wyświechtane, czyli a co ci się tu podoba, a co myślisz, by mi się podobało u ciebie, nie wiesz, takie rzeczy. A czego byś potrzebowała, czy potrzebował? Ja tak sobie myślę, że ta rozmowa bardzo scala ludzi i też pokazuje dużo rzeczy, nie? Że poznajemy się tak naprawdę nie na poziomie nacji, bo na poziomie nacji mamy jakieś wyobrażenia. W Indiach jemy ręką, a w Chinach pałeczkami i to jest bardzo duże ułatwienie, nie? Żeby się przygotować, żeby tam wyjechać i wiedzieć, że ludzie tam nie są, wiesz, dziwni, tylko po prostu jedzą inaczej. Ale to jest też bardzo duże uproszczenie i naprawdę bym powiedziała prawie, że przewalcowanie indywidualności, indywidualizacji takiej, wiesz, osoby, więc na przykład ty możesz być bardziej, wiesz, Polką, bardziej Hiszpanką, będąc zupełnie innej nacji, wiesz, w takiej mojej głowie, w moim wyobrażeniu, ale właśnie, żeby tego uniknąć, tego stereotypowania, no to pytajmy tych ludzi, skąd są, co robią, gdzie pracują, nie? Gdzie by chcieli pracować, jakie mają doświadczenie, wykształcenie, a możemy się bardzo zaskoczyć. Gdzie można kupić książkę, jak zamówić, gdzie można Ciebie znaleźć? Mnie na pewno można znaleźć na social mediach. Bardzo się cieszę, gdy ludzie się odzywają, piszą, mają jakieś pytania, zapraszają ten temat międzykulturowy w różne miejsca. On jest bardzo ważny, więc fajnie o nim mówić. Jest strona bardzo prosta, www.barbarawarczak.pl. No prościej już nie mogłam. I tam jest sklep i w tym sklepie można kupić książkę. Można ją też zamówić bezpośrednio u mnie, nie ma żadnego problemu. Więc jak ktoś na przykład jest w Holandii, jest w Egmond aan Zee i chce ją osobiście odebrać, to trzeba mi napisać. A jeżeli ktoś jest na przykład też w innym miejscu, gdzie ja będę, to na pewno kilka książek na przykład zabieram ze sobą. Teraz do Danii zabieram kilka książek, bo będę miała tam małe właśnie wystąpienie dla kobiet, Polek, słuchaj, w Danii. Więc dużo rzeczy takich fajnych się dzieje, gdzie ja propaguję tą międzykulturowość tak jak ty, nie? I myślę, że to jest ważne. Zanim chciała Ci zadać w ogóle jakieś pytanie, jeśli mogę. Mogę? Proszę Cię bardzo. Anna, bo ja jestem też bardzo ciekawa, bo zapytałaś mnie o bardzo ważne rzeczy i ja to sobie cenię. I jestem ciekawa, co Ty byś radziła, wiesz? I tym przybywającym,
i tym przyjmującym z twojej perspektywy, nie taka dobra rada, takie do's. Czasami mówimy do's and don'ts, to od tego się w ogóle odchodzi, ale jestem bardzo ciekawa koleżeńskiej, wiesz, opinii. Wiesz co, ja nie wiem jakim cudem, ale mi się udało właśnie zrobić to, co zrobiłam i to mi ułatwiło moją integrację. Ja czułam się lepiej widziałam, że w porównaniu do innych, dlatego, że ja bardzo szybko zrozumiałam, że jakby diaspora to nie do końca dobre miejsce, że jeśli ja chcę mieszkać w Polsce, ja muszę, tak jak ty mówisz, po prostu pod każdym słowem mogę się podpisać, że ja muszę iść i rozmawiać z Polakami i być wśród nich, żeby Popatrz. kopiować ten kod, nauczyć się tego. I ja poszłam jako wolontariusz do fundacji, tam gdzie jakby przede wszystkim nauczę się języka. Mogę pytać ludzi, którzy mają teraz czas na wspólne działania. I ja wiesz, ja biegałam, a jak to u was, a jak to u was, a zobaczcie, a czemu tak, a czemu tak. Ja poczułam się jak małe dziecko i ja często to słyszę w wywiadach, że na przykład w języku rosyjskim miałam, jak przyjechałam tam, nie wiem, 36 lat, a w języku polskim dopiero się urodziłam. Drugie, ja zawsze uważałam, że trzeba z bardzo dużym szacunkiem traktować to miejsce, to państwo, gdzie przyjechałeś. I trzeba naprawdę traktować te wszystkie zasady, te przepisy jako takie, wiesz, okej, chcę tu być, muszę je spełnić i wykreślać po prostu po kolei. Nie traktować tego, wiesz, nie interpretować, a tu państwo mnie traktuje gorzej. Nie zawsze to się udaje. Czasami to może być bolesny przepis, na przykład, ale trzeba po prostu, tak jest. Pada deszcz, biorę parasolkę. Nic poza tym to nie jest uderzenie we mnie, to jest po prostu, muszę przejść, odhaczyć, tak? Najbardziej chyba bolesne w tym wszystkim jest to, o czym ty powiedziałaś, to jest patrzenie przez stereotypy. Są takie tematy, w których na przykład naprawdę pomaga poznanie tej drugiej strony, taki dialog. Kim jesteś, co tu robisz? Banalne pytania. Okej, jak już powiesz, że chcę tu być, szanuję ten kraj, chcę nauczyć się języka, chcę tu zintegrować się, to być może wtedy to pomoże, wiesz, jakoś ułatwić. Ja wiem, doskonale wiem, na przykład, że dużo osób z Ukrainy teraz, no bo to najbliższy mi jakby temat, tak? A nawet nie z Ukrainy, przyjeżdżają i tak, boją się wyjść poza swoją skorupę, rozmawiają latami tylko i wyłącznie w swoim języku, nie chcą poznać tą drugą kulturę, a ta druga kultura nadal ich się boi. Czuję, że są też jakby zamknięci. Tak. A ja myślę, że gdybyśmy się otworzyli nawzajem, gdybyśmy pozwolili sobie jakby poznać się bliżej, porozmawiać, gdyby były taka przestrzeń, nie wiem, jak ty robisz, jak nasz kanał, po prostu nie wiem, cokolwiek możemy zrobić, to po prostu pomoże nam funkcjonować razem lepiej. I ja też potwierdzam, że ja dlatego lubię Polonię, bo ja czuję się z nimi bardzo dobrze. Ja ich rozumiem, ja rozumiem Polonię, Polonia rozumie mnie. Tak. I nagle jak wyjeżdżam, rozumiesz, do Polaków za granicą, to czuję się po prostu rewelacyjnie. Popatrz. Nadajemy na tych samych falach po prostu, Tak, nie? to prawda. To jest ciekawe. Ale myślę, że w ogóle, wiesz, jakbyśmy się poznawali tak właśnie tymi pytaniami, o których mówiłaś przed chwilką, kim jesteś, skąd jesteś i dlaczego, co robisz i tak dalej, to jakby level agresji, czyli poziom agresji ewentualnie w ogóle jest zerowy, nie? W ogóle jakie niesnaski. Po prostu poznajesz drugą osobę, no dobra, jest jakiś może, wiesz, na początku mały stresik, no bo wiadomo, nawet jak poznajesz osobę nową w danej kulturze, to nie jest tak, że wchodzisz w bamboszach i od razu, wiesz,
na Włościach, ale to jest zupełnie inna relacja niż myślenie oni, a my, nie? Albo one, a my. No to są zupełnie dwa inne światy, dwa różne światy. Ja teraz na przykład jak sobie myślę o tym, jak ludzie się mnie pytają, skąd jesteś, ja już się nauczyłam, wiesz, Holendrzy są bezpośredni, ja w ogóle nie lubię pytania, skąd jesteś. Jestem ambasadorem pytania, ambasadorem nie, ale ambasadorem nie pytania, skąd jesteś. To, skąd jesteś, powoduje, że automatycznie dostajesz nalepkę typu, nie, na przykład, o Stany to taki, o Turcja to taki, o Polska to taki, Ukraina to taki i tak dalej. Wiesz, to jest, no to już w ogóle czas przeszły. Proszę nie mówić już, nie pytać się ludzi, skąd są, tylko kim są. Pięknie. Dziękuję Ci bardzo. Ja Tobie dziękuję.